Hej, hej! Pytaliście, jak tam inteligentny dom i automatyka? No powiem wam to tak. Kable są, opisane są. Prawdopodobnie są z parteru, bo na piętrze będzie oddzielna rozdzielnica, będzie to na dwie podzielone. Jak wygląda teraz sterowanie podłogówką? Panie! Nieskończone jak zwykle. Kableologia, sonofy najprościej. Puszka jedna z dwóch, czyli ta pierwsza niepoprawiona, gdzie koncepcja się zmieniła, rozbudowała się do tego poziomu i tak umarła. No i pytacie, co tam w tym moim wiszącym raku? Panowie, to nie rak. To po prostu zwykłe szyny z raka, przykręcone na śrubkach, szóstkach do ściany. Widać jak to krzywo. Jeszcze dwie takie szyny mam, muszę je dorobić, tu połączyć i co? I wyprościć, bo no z biegiem czasu przybyło towaru, zjechało troszeczkę, skrzywiło się. Pytaliście, co tu mam. No to tak. Dużo kurzu, no bo jak na budowie nie sprząta się, nie ma kiedy też. Ważne, że działa, więc się nie rusza. Jest tutaj końcówka światłowodowa, jest old. Tu gdzieś leci światłowodzik. O, zobaczcie, takie cienkie szkło w gumie. To jest końcówka old od Dasana. Przelatuje to przez router boarda na oprogramowaniu Mikrotika. Nie ma tu za bardzo obciążeń, bo z neta korzystam tylko jak jestem, reszta to jest IOT. Jest sobie Raspberry Pi trójeczka, która robi Home Assistanta. Później jest element do utylizacji. Master coś to się nazywało, był to taki replikator na 4 dyski, raczej replikator, no taka kieszeń na 4 dyski, którą chciałem z tym Asus Torkiem sobie spiąć i powiem wam szczerze, porażka, gubił dyski i tretetes ratata. Jak miałem dysk Seagate'a 8 terabajtowy wpięty, nie było żadnych zgub po drodze, nie wypinał się, no nie było z tym problemu, a to powoduje problem, nie pamiętam już jak to się nazywało, kupiłem to swojego czasu, no ale bardzo drogo. No dyski pójdą do innego NASA. Co jest później po drodze? Po drodze mamy... zapomniałem jeszcze. Routerboard ma 5 portów gigabitowych, 5 portów setek, między innymi pompa ciepła tu wleciała, USB-C, jakiś modem, dysk, chociaż dysku nie polecam, od tego są NASy, a nie routerboardy, SPFK. Może przyszłościowo wepnę światłowód bezpośrednio, ale nie widzę takiej potrzeby w sumie, żeby tu wkładkę wkładać dasanowską i wpinać się bezpośrednio do operatora. Chociaż po światłowodzie żadne przepięcie mi i tak nie przyjdzie, żeby wywaliło mi to w kosmos, więc no zobaczymy. Może w inne pomieszczenie do garażu sobie światłowód pociągnę, to wtedy SPF-kę wsadzę i poleci. Tu mamy switch gigabitowy. Do tego switcha mamy gigabitowy, no nie do końca. Teoretycznie działa w tej technologii 5 gigabit, coś tam, czyli dogaduje się z Asus Torem, bo Asus Tor ma 2 lany i wyciąga na tych 2 lanach po 2,5 gigabita na port. Z tego mamy routerek. Kurwa, nawet nie wiem z czego. TP-Link. Routerek miał kiedyś podłączony dysk. Jest tutaj pod metrową warstwą kurzu. Routerek łączy mi tylko te sonofy z rekuperatora, sterowanie Growwatta, mega zajebiste urządzenie do pobierania temperatur, do monitorowania pompy ciepła, czyli zbieram temperatury ze wszystkich możliwych miejsc. Oczywiście po kablu. Później Hikvision rejestrator.
w rejestratorze zapięty dysk 4 terabajty, albo 6, albo 4. 4. Pamiętam, swojego czasu udało mi się kupić 4 w bardzo, bardzo dobrej cenie. Switch PoE jeszcze nie wykorzystany do kamer, bo na strychu mam drugi taki switch i tam jest większość kamer podpiętych. Nie przemyślałem tutaj sytuacji, że nie wszystkie kamery, które kupiłem, mają PoE. I co się stało? No właśnie nic. No nie da się ich zasilić. Induktory PoE, jakie mam, to są najtańsze, jak widać. Więc wjechał jeszcze jeden zasilacz 24V, który po prostu po induktorze zasila kamerę. A tutaj wiadomo, jeszcze kamerki PoE. Jedna już leży. Jeszcze jedną chcę kupić z Hikvisiona i sobie, że tak powiem, na front domu dać. No i to by było na razie tyle. Na pewno wjedzie tu jeszcze Switch setka TP-Linka rakówka, którą mam teraz w domu, którą wykorzystuję w domu. Wjadą jeszcze 4 NASy, które też są teraz w domu. Bo jednak danych mam dość sporo i projekty i różne inwestycje klientów. Schematy, software'y. Mnóstwo danych. Oczywiście każde dane replikuję na podstawie 3.2.1 schematu, z czego tu jest 2, a 1 poszło gdzieś w sumie, gdzieś tam w chmurze na OVH. No i co tu jeszcze wejdzie? No i to by było na razie tyle. Zapomniałem. Jeszcze wejdą DNS-y. Mam w domu, korzystam ze swoich DNS-ów, robi mi to Pichol. Jest serwer główny i serwer zapasowy, ze względu na to, że łatwiej mi jest ogarniać po swojej stronie wszystko. Czy jakieś wewnętrzne domeny uruchamiać dla newralgicznych miejsc, takich, gdzie potrzebuję szybko się dostać, czy po prostu zabezpieczać się przed wypływaniem danych, blokowaniu reklam. Pichol jest idealnym według mnie rozwiązaniem. No i chyba tyle. Macie pytania, piszcie w komentarzu. Jeśli podoba Wam się to, co robię, dajcie subika. Pomóżcie dobić do tego pierwszego 1000, a nawet parę subów więcej. No to z mojej strony to na tyle. Macie pytania, zadawajcie w komentarzu. Miłego dnia życzę i do usłyszenia.